Elektromagnetyczne właściwości wielu struktur megalitycznych są faktem udowodnionym licznymi pomiarami. Hipoteza ich zastosowania jako maszyn agrarnych wydaje się być wysoce prawdopodobna. Istnieje jednak jeszcze jedna istotna warstwa znaczeń tych tajemniczych konstrukcji – ich właściwości metrologiczne. Okazuje się, że wiele z tych megalitycznych struktur wznoszonych było według konkretnego zestawu wymiarów i proporcji. W samym sercu tego systemu leży rodzina liczb opisywanych szerzej w poprzednich częściach pracy jako liczby Hermesa. Są to zdublowane wielokrotności liczby 27 oraz liczby z nimi powiązane, takie jak 72 oraz wartość 27,3, rozumiane jako liczba 27 w okresie. 108 stóp to średnica kręgów Greyweathers, Harler Stones, Trippet Stones i znanego nam już z pomiarów magnetycznych kromlechu Rollright Stones. Z kolei krąg Boscawen Ann w Cornwalli ma wymiary 82 na 72 stopy, przy czym 82 stopy w tym systemie to inaczej 27,03 yarda. W tym samym regionie znajduje się krąg Boskednan, mierzący 108 na 82 stopy. Te same wymiary posiada kromlech Krukuno w kompleksie Karnak we Francji. Dodatkowo na sąsiadującym polu Karleskan znajduje się 540 menhirów ustawionych w rzędach. Na wyspie Hokkaido w Japonii możemy natomiast podziwiać kromlech Oshoro, mający 108 na 72 stopy. Powyższe proporcje mogą mieć ścisły związek z elektromagnetyczną wydajnością megalitów. Stanowiłoby to dobre wyjaśnienie istnienia jednolitych proporcji tych struktur na całym świecie. Do tej pory nie przeprowadzono jednak żadnych badań mogących przesądzić o słuszności tej hipotezy. Nie wiadomo też z jakiego powodu akurat liczby hermetyczne miałyby czynić megality bardziej wydajnymi. Odpowiedź na to pytanie mogłaby jednak pomóc wyjaśnić inną tajemnicę. Pierwsza część tej serii pokazała, że liczby te stanowią rdzeń architektury Układu Słonecznego. Być może więc w jakiś sposób optymalizują one przepływ energii w świecie materialnym. Niezależnie od odpowiedzi, faktem jest, że archaiczne budowle zawierają w sobie proporcje planetarne. Koronnym tego przykładem jest Stonehenge. Zewnętrzna średnica większego z tamtejszych kamiennych kręgów, tak zwanego Sarsen Stone Circle, to 108 stóp i 100,8 stopy w osi konstrukcji. Z kolei średnica mniejszego kręgu, Blue Stone Circle, w osi konstrukcji wynosi 79,2 stopy. Różnica między średnicami obydwu kamiennych okręgów wynosi 21,6 stopy. Wiadomo też, że w kręgu Sarsen stosunek wysokości trylitu do rozstawu jego części podporowych wynosi 1 do Phi. Innym kosmologicznym wyznacznikiem Stonehenge jest tzw. Hill Stone. Ten najbardziej wysunięty w kręgu kamień jest oddalony od środka układu o 259,2 stopy. Nie tylko architektura, ale także geodezja Stonehenge była podporządkowana liczbom Hermesa. Krąg ten w linii prostej dzieli 86 400 saskich stóp starobrytyjskich od znajdującego się w pobliżu kręgu Avebury megalitycznego wzgórza Silbury Hill. Zresztą cały zespół neolitycznych budowli pomiędzy Stonehenge a Silbury jest ulokowany względem siebie wedle liczb hermetycznych. Podawanie wymiarów neolitycznych budowli we współczesnych jednostkach pomiarowych może wydawać się nadużyciem. Przecież stopa brytyjska pojawia się w Anglii dopiero w XIV wieku naszej ery. Jak zatem rozumieć niezaprzeczalną zbieżność liczb hermetycznych i stopy brytyjskiej w ramach architektury megalitycznej? Częściowej odpowiedzi dostarcza historia tej jednostki miary. Wiadomo, że była ona używana jeszcze przez starożytnych Greków.
Niektórzy badacze spoza głównego nurtu, tacy jak John Neal, uważają, że stopa używana obecnie w Anglii stanowiła punkt odniesienia wszystkich miar świata starożytnego. Szczególnie interesującą w kontekście niniejszej pracy wydaje się być popularna do dziś hipoteza tzw. jarda megalitycznego. Jej twórca, Alexander Thom, uważał, że w okresie neolitu używano uniwersalnej jednostki miary o długości równej 2,72 stopy brytyjskiej.